Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy właśnie w Uzungol. Przyjechaliśmy wczoraj bardzo późno, było już ciemno i tak naprawdę nic nie mogliśmy zobaczyć, a dzisiaj rano wstaliśmy, wyszliśmy z hotelu i mamy tutaj przepiękny widok. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż życia z biletem w jedną stronę. Aktualnie jesteśmy w Turcji. Dołączcie do nas w tej podróży. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj autostopem z Sivas. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo znaleźć jakiegoś stopa, dlatego że droga tutaj no może nie jest bardzo daleko, ale droga jest trudna, dlatego że jedzie przez góry, jest bardzo kręta i ciężko się tutaj jedzie, po prostu zajmuje to dużo więcej czasu. Ale kiedy udało nam się znaleźć samochód, który jechał do Trabzon, okazało się po chwili, że tak naprawdę kierowca jedzie właśnie do Uzungol. A że my też chcieliśmy tutaj przyjechać, to postanowiliśmy jechać od razu z nim do Uzungol, dlatego że wiedzieliśmy, że później będzie nam trudniej złapać stopa właśnie w to miejsce i Trabzon odwiedzimy trochę później. Mamy szczęście do zwierzaków w tej podróży. W Kapadocji kociak, a tutaj psiaki. Hej! No hej! Cześć maluchu! No cześć! Zaczynamy swoją wycieczkę po Uzungol od wejścia trochę wyżej, tak żebyśmy mieli o wiele lepszy widok na to przepiękne jezioro. Troszkę ciężko się tu chodzi, bo cała ta wioska jest położona w dolinie między górami, ale widoki naprawdę to wszystko wynagradzają. Przyjechaliśmy z południowego wybrzeża Turcji, czyli z Antalii i Side, przez Kapadocję na północ do Trabzon. I jak zobaczyliśmy tutaj w Uzungol zdjęcia tych pięknych widoków, tego cudownego jeziora, to pomyśleliśmy sobie, że to jest dobre miejsce na camping. Ale kierowca, z którym jechaliśmy stopem, sprowadził nas na ziemię, dlatego że Trabzon to jest najbardziej deszczowy region Turcji. I mimo tego, że mamy wrzesień i na południu mieliśmy 32 stopnie, do tego stopnia, że w Side w nocy nie dało się spać, bo było tak duszno, to tutaj jest wręcz odwrotnie. Dzisiaj na przykład mamy 20 stopni, także spadliśmy powyżej 10 stopni, jeśli chodzi o temperaturę. Jest chłodno, w nocy też jest zimno i nie byłoby to dobre miejsce na kempingowanie. Na dodatek bardzo często tutaj pada. Nawet wczoraj, jak tutaj jechaliśmy, to bardzo mocno padał deszcz i obawialiśmy się, że dzisiaj też tak będzie, a mamy tylko jeden dzień na zwiedzanie. No ale akurat dzisiaj pogoda jest w porządku, nie ma deszczu. Jest chłodno, ale przynajmniej można zwiedzać. Jeśli chodzi o tę miejscowość Uzungol, to ona jest naprawdę niewielka, a jak się tutaj przyjeżdża, to okazuje się, że wszędzie są hotele. To jest tak bardzo turystyczna miejscowość w tym momencie, chociaż kiedyś nie była. Tak naprawdę dopiero kilka lat temu, w ciągu ostatnich 10 lat, bardzo dużo turystów zaczęło tutaj przyjeżdżać. I co ciekawe, głównie z krajów Zatoki Perskiej, z krajów arabskich, z Arabii Saudyjskiej, z Bahrajnu, Kataru, z Emiratów. Do tego stopnia, że nawet jak się tutaj chodzi, to często napisy są po turecku i po arabsku, ale nie są już tłumaczone na angielski. Na dodatek w hotelach, na przykład w recepcji, często ludzie nie mówią w ogóle po angielsku, tylko po turecku i po arabsku. No ma się wrażenie, że tutaj dużo łatwiej jest się dogadać w ogóle po arabsku niż po turecku. Dlaczego akurat to miejsce jest tak popularne wśród turystów z krajów arabskich? Nie mam pojęcia, ale jest tutaj bardzo dużo. Dobra, Mohamed mi podpowiada, że to dlatego, że tutaj po prostu jest zielono, są góry, jest jakiś bardziej różnorodny krajobraz niż właśnie może w krajach arabskich i dlatego ludzie tutaj tak przyjeżdżają, a to też nie jest daleko, jeśli chodzi o
kraje Zatoki Perskiej. Jest w miarę blisko. Patrzcie, jakie tutaj są widoki dookoła. Nie widać akurat stąd jeziora, ale widoki na tę dolinę są naprawdę cudowne. Trzeba się trochę nachodzić i przypomina mi, jest chłodno. To jest w ogóle pierwszy raz, odkąd jesteśmy w Turcji, od prawie 2 miesięcy, kiedy musieliśmy wyciągnąć z plecaków kurtki, zmienić sandały na adidasy i schować kurtki do plecaków, żeby na wszelki wypadek, jeżeli zacznie padać, to lub będzie już bardzo zimno, żeby móc założyć coś cieplejszego. Nie dajcie się zwieść, że Mohamed ma krótkie spodenki, jest naprawdę zimno. Nie polecam tutaj być w krótkich spodenkach o tej porze roku nawet, pomimo tego, że wciąż jest wrzesień. Mohamed, dlaczego masz krótkie spodenki? To jest gorąco. Nie jest gorąco, jest 20 stopni. No jest gorąco, teraz jestem Polakiem, po co nie mam problemu. Jest gorąco. Oh. Słuchajcie, nie wierzcie temu, jak to będziecie przyjeżdżali nawet latem, to zabierzcie coś cieplejszego ze sobą. Zaczęliśmy się wspinać i zobaczyliśmy po jakimś czasie, że chyba wspinamy się od złej strony, dlatego że tutaj znaczy nie całe, ale część tego jeziora będzie nam zasłaniało wzgórze po naszej prawej stronie, więc żeby zobaczyć całą tą dolinę z jeziorem, musimy przejść w dół i przejść trochę w naszą lewą stronę, tak żebyśmy mieli widok na całość. Było nam szkoda już tego, że weszliśmy tak wysoko, bo jesteśmy mniej więcej w połowie tej góry, że przyszliśmy też zobaczyć tutaj, jak to wygląda, ale tak jak widzicie, część tego jeziora jest zasłonięta, więc to jeszcze nie jest ten widok, który chcieliśmy dzisiaj zobaczyć. Także schodzimy na dół i będziemy szli trochę w lewo, żeby zobaczyć całą dolinę z jeziorem. Dopiero też po tym miejscu widzimy tak naprawdę, jak bardzo zróżnicowana jest Turcja. Mam wrażenie, że większość Polaków jedzie na południe Turcji, do kurortów, tam gdzie jest najcieplej, albo do Stambułu. Zresztą my też byliśmy w tych wszystkich miejscach, pokazywaliśmy wam w innych vlogach i tam też jest super, tam też jest pięknie, ale dopiero tutaj widzimy, jak bardzo krajobraz w Turcji jest zróżnicowany. Okazuje się, że Turcja to nie są tylko plaże i morze, ale też piękne zielone miejsca, góry, doliny i miejsca, w których są widoki, które tak zapierają dech w piersiach, że aż trudno w ogóle wyrazić słowami, jak bardzo to jest pięknie. Także jeżeli wybieracie się w podróż po Turcji, to pamiętajcie, żeby nie omijać też tych innych regionów, może trochę mniej znanych, ale równie pięknych, jak właśnie na przykład północ Turcji, czyli Trabzon. Pokażemy wam jeszcze w kolejnych vlogach, jak wyglądają inne miejscowości w okolicy, ale to już w kolejnych odcinkach. Mówiłam, że jesteśmy w górach, więc po drodze czekają na nas pułapki, żeby w ogóle przejść. Trzeba się przedostać przez taki mały strumień. To jest właśnie to, o czym wam mówiłam, że to jest bardzo dużo turystów z krajów arabskich. I proszę bardzo, słuchajcie, w Turcji, w miejscu, w którym byśmy się tego nie spodziewali, to co można zjeść, to jest między innymi szakszuka. Obok tureckiego jedzenia, słuchajcie. Osobiście szakszukę wolę jeść w Egipcie albo w innych krajach arabskich, gdzie jest dobra szakszuka, a tutaj w Turcji zjeść tureckie jedzenie, które jest zresztą naprawdę przepyszne. Takiego właśnie punktu widokowego szukaliśmy. Nie trzeba było wchodzić bardzo wysoko, tylko trochę pod górę i tuż przy jednym z licznych hoteli mamy taki piękny widok. Widać całą dolinę, widać całe jezioro, naprawdę coś cudownego.
Teraz czas na kolejną atrakcję. Po tym jak szukaliśmy widoków z wysokości, to teraz zrobimy sobie spacer dookoła jeziora Uzungol. Jezioro nazywa się dokładnie tak samo jak miejscowość, przy której jest położone. I to jezioro jest dosyć małe, dlatego że przejście tego jeziora dookoła to jest około 2 kilometrów, także dosyć niewielkie. Pogodę mamy nadal nieciekawą, jest zimno. Nie dajcie się zwieść, że Mohamed nosi koszulkę na krótki rękaw. No. On mówi, że jest ciepło, ja uważam, że jest zimno i wszyscy na niego patrzą jak na taką atrakcję turystyczną. Słuchajcie, okazuje się, że najciekawszą atrakcją tutaj nie jest jezioro, tylko Mohamed w krótkich spodenkach, sandałach i koszulce na krótki rękaw. Wszyscy na niego patrzą dziwnie. Czasem mi się wydaje, że Mohamed jest bardziej Polakiem niż ja, a ja jestem bardziej Egipcjanką chyba, bo ubieram się cieplej, gdy jest zimno i ty nie lubisz kawy ani herbaty, a ja bardzo lubię kawę i herbatę. Powinniśmy się chyba zamienić. No dobrze, w każdym razie słuchajcie, jest dosyć chłodno, jest około 20 stopni, także no naprawdę nas tutaj nie zgrzewa, jest spora mgła, także nie ma też takich idealnych widoków, na jakie liczyliśmy, ale nie narzekamy. Idziemy zobaczyć, jak ten meczet, który widzieliście za nami, wygląda od drugiej strony tego jeziora. Możecie zobaczyć, jak to wygląda właśnie od drugiej strony. Właśnie za tym meczetem na wzgórzu byliśmy wcześniej i mieliśmy widok z drugiej strony na jezioro, teraz z tej. Niestety pogoda się jeszcze bardziej zepsuła, bo jest jeszcze zimniej i jeszcze trochę pada. Na dodatek jest spora mgła, także widoki nie są takie, jak oczekiwaliśmy, że będą. Ale tutaj po prostu jest, taka jest pogoda i trzeba się z tym liczyć, że nie zawsze trafi się na słońce. Tym bardziej, tak jak Wam mówiłam, tutaj sporo pada, jest już chłodniej niż w innych częściach Turcji. Myślę, że na pewno lepiej jest tutaj przyjechać w lipcu, w sierpniu, wtedy pogoda na pewno będzie trochę lepsza niż już we wrześniu. Generalnie, jeżeli chodzi w ogóle o Turcję, to jest na tyle duży kraj i tak zróżnicowany, jeśli chodzi o krajobraz, że naprawdę w tym samym czasie w różnych regionach kraju są wszystkie 4 pory roku. Także jeżeli chcecie zobaczyć, jaka faktycznie będzie pogoda w Turcji, to zwracajcie dokładnie uwagę, na który region patrzycie, bo możecie się po prostu zdziwić i pogoda nie będzie taka, jak Wam się wydaje, że powinna być latem w Turcji. Zobaczcie, ile tam jest śmieci. Jakieś torebki plastikowe, butelki po wodzie, puszki po napojach. Naprawdę fatalnie po prostu. Ja nie wiem dlaczego ludzie tak robią. Naprawdę to było przepiękne miejsce, gdyby nie to, że ludzie wrzucają do jeziora śmieci. Teraz kończymy na dzisiaj. To już było na tyle z naszej wycieczki po Uzungol. Jest tu jeszcze sporo atrakcji, jeżeli ktoś z Was lubi chodzić po górach, to jest naprawdę tutaj co robić. My wybieramy te trochę łatwiej dostępne miejsca, spacery, widoki, ale było fajnie. Myślę, że jeden dzień tutaj w Uzungol, żeby zmienić troszeczkę krajobraz, jeśli chodzi o zwiedzanie Turcji, naprawdę warto. To pierwsze miejsce, które odwiedzamy w prowincji Trabzon. Reszta będzie w kolejnych vlogach, także zobaczymy, co znajdziemy w tym regionie Turcji na północy. Jeśli Wam się podobało, tak, oczywiście pamiętacie, kciuka w górę, subskrybujcie kanał, dajcie nam znać w komentarzach, co myślicie. Może ktoś z Was już tutaj był, albo dopiero planuje przyjechać. I co? Do zobaczenia. Cześć!